Witam w kolejnym odcinku. Zawody w Ameryce, czas start. Także wybrałem się na dworzec, żeby pojechać pociągiem tym razem, bo miałem lot dość wcześnie i musiałem skorzystać z takich kapsuł do spania, czyli w sumie można powiedzieć taki mikrohotel. No i w sumie nie było całkiem okej, no nie? Można było się wyspać, na 3 godziny sobie zabukowałem, więc taka drzemka całkiem spoko. No, mieli jakieś tam muzykę nawet do wyboru, jakieś tam można było sobie światło zrobić ciemniej, można je wyłączyć oczywiście, nie? Ale można sobie przystroić jakiś żółty kolor, coś tam, jakieś tam śmieszna sprawa. O. Na śniadanie wyleciał Burger King, także syto. Przebukowali mi lot, więc musiałem poczekać jeszcze trochę na pierwszy lot do Monachium, gdzie dostałem long seata z widokiem. Super. No potem się przesiadłem w Monachium, poleciałem już do Stanów, no i tutaj nagrałem coś z lotu, bo ogólnie nie wiem, czy wiecie, jak są dalsze loty, to dostaje się jedzenie w cenie biletów. Wow! Tylko że tego jedzenia jest mało i w sumie tak średnio syte, ale z racji tego, że sobie umiem zagadać do stewardessy nieraz, to dostałem tam 2-3 porcje zamiast jednej, no i tych posiłków było załóżmy tam chyba 2 plus przekąska, no to z każdego po 2-3 porcje dostałem, także na pewno nie umarłem. Każdy pasażer ma taki multimedialny tablet, co można oglądać filmy, tam oglądać gdzie się jest aktualnie, ile się leci na godzinę, wysokość i takie wszystkie dane odnośnie lotu. No plus do tego tam można sobie coś tam pooglądać, pograć. I takie w sumie dość ciekawe, nie wiem czy wiecie, dla mnie to jest normalka, ale nagrałem dla każdego, żeby każdy wiedział jak to wygląda. O tutaj całą drogę można zobaczyć jak się jedzie, leci. Bo leci się po kuli, więc leci się przez Anglię i Kanadę do Stanów. No nie? Jakby ktoś nie wiedział. No, po wylądowaniu w Detroit pokazywało, że jestem 195 metrów nad ziemią, gdzie byłem na ziemi już, ale potem chyba do mnie dotarło, że po prostu Detroit jest położony 195 metrów nad powierzchnią morza. Pokazuje to odległość od morza, a nie od ziemi. No, potem długa droga na piechotę do kontroli paszportowej, na wejściu flagi Ameryki, czego tam jeszcze, no i amerykańskie auto, które nas odebrało z lotniska. Duże, fajne, głośne, fajne, duże i duże. Ogólnie myślałem, że to będzie 5 minut, czy tam 15 może z lotniska, okazało się 2 godziny. Tutaj ciekawe klamki na stacji benzynowej. Zamówiliśmy sobie Subwaya, żeby zjeść, bo głodni byliśmy. Dojechaliśmy do hotelu, a tam 2 duże łóżka, duży pokój, kibel jako taki, idzie się umyć. No i naprawdę fajne spanie, bo to jest dość ważne, żeby się wyspać przed zawodami. Siłownia była na dole, z której nie skorzystaliśmy, a w lobby w hotelu były ciastka, z których też nie skorzystałem. Pojechaliśmy na kolację, na której był mega dobry stek i sernik, super. Takie myślę top 4 serników, co jadłem, no a lubię serniki. Pojechaliśmy na zakupy i tą normalna sprawa, kilogram M&M'sów do wzięcia na półce stoi. No i wszystkiego w sumie było takiej ilości. Nawet ilość chodzenia do pokoju to było, no, chodzenie do śniadania, ze śniadania to były dobre wycieczki. To było właśnie lobby takie, to był też aquapark, co nie? Więc było dużo różnych rzeczy w tym lobby. No i zamiast na śniadanie, bo nie wiedziałem, że mam jakieś wywiady, to wzięli mnie na wywiady, wywieźli do jakiegoś lasu. No i kazali też tam odpowiadać na pytania, nie? Pojechaliśmy potem na tour po mieście. Tu jest ratusz, do którego weszliśmy i tam zostaliśmy przywitani przez prezydenta miasta Sandusky się nazywa, gdzie był drugi dzień zawodów, bo pierwszy dzień zawodów był w Toledo, ale to zaraz. No, przywitali nas, wsadzili na takie coś, co się pedałuje, się jedzie i pozwiedzaliśmy troszeczkę centrum. No i tutaj oczywiście was musi popisywać się i śpiewać. Jedź mnie stąd.
w amerykańskim stylu na teatrze. Był nawet napis, że nas witają w tym mieście, także też bardzo fajna sprawa, bo w sumie to tak raczej jak latamy po zawodach, tam miasto jakoś tam nas super nie wita, a tutaj koleś ma czapkę z napisem pedal. Podjechaliśmy pod jednego ze sponsorów, który robi piwo i zrobił też w sumie piwo tematyczne Strongman Champions League, co też było fajne. No potem no tutaj pokazuję, jak to takie downtown to się nazywa po amerykańsku wyglądało. Poszliśmy do teatru i tam kilka lat temu była jakaś ulewa i wichura, spadł dach w ogóle i teraz oni to odbudowali i wygląda jeszcze lepiej niż wcześniej, przynajmniej tak mówią, nie wiem jak było wcześniej, bo nie byłem, ale wygląda zacnie. No, pośpiewali, to trzeba pojechać na statek, który przeciągaliśmy w drugi dzień zawodów. Taka para odegrała scenę z Titanica przy akompaniamencie a cappella. Posłuchajcie. No wam talent by raczej żadnej rundy nie przeszli. Pojechaliśmy na kolację, dostaliśmy takie karty zawodnicze, które trzeba było podpisać i myślałem, że do domu zabiorę, ale już trzeba było oddać. Potem dostaliśmy taki set ze wszystkimi zawodnikami. No, żeberka wjechały, burgery odgrzewane, zimne. A kuku. A kuku. Ej! Byliśmy u partnera zawodów, który zrobił nam merch. Były wszystkie pierdoły, akcesoria, magnesiki, jakieś tam ozdoby, koszulki całkiem dobrej jakości, także mega fajnie. Ten pan ma 70 lat ponad. Tutaj chłopakom z Ameryki musiałem przedstawić polskiego kompozytora z Podlasia. You knew it was coming too. You knew, you had the camera ready. Po tych muzycznych doznaniach wróciliśmy do hotelu. Trzeba było jeszcze nagrywać na basenie i w drodze na basen szliśmy przez taką ogromną salę gier. Dziwne, że nikogo nie było, ale potem się dowiedzieliśmy, że w sumie Amerykanie to w weekend bardzo mocno uczęszczają takie miejsca, a tutaj w piątek, czy tam w czwartek to było chyba, nikogo nie było. No basen całkiem spoko, taki aquapark, nie mały, nieduży. No, mieliśmy takie przekąski w pokoju i takie precelki, lista, cena $12. Nieźle. Potem poszliśmy do sponsora, co byliśmy wcześniej, co browar pokazywał, teraz zasiedliśmy do stołu, no i podał takie chińskie żarcie, sushi, naprawdę bardzo dobre. Następnego dnia na śniadanie, tylko uchwyciłem drugie danie, ale naprawdę też śniadania w hotelu w sumie były na voucher, więc dostaliśmy ilość voucherów, więc mogliśmy wszystkie vouchery użyć jednego dnia na przykład, nie? Ciekawe. No potem ponagrywałem sobie trochę, jak wygląda jeżdżenie autem w Ameryce, czyli te takie domy bez ogrodzeń, szerokie drogi. No już to widziałem, ale nagrywam dla Was. Miejsce pierwszego dnia zawodów, miasto Toledo, żegnaj biedo. No, sam plac zawodów już przygotowany praktycznie na CITO, na zawody i lecimy z pierwszą konkurencją. Była to związana konkurencja, przepychanie ciężarówki, potem było jakieś tam ciągnięcie, nie wiem czego w sumie, to kotwica była, co to było, nie pamiętam. Potem przerzucanie takiego metalowego filara
rozwalanie betonowych klocków i trzeba było przebiec przez płytę, karton, gips. No myślałem, że to będzie moja konkurencja, ponieważ wydolnościowo jestem dobry, a okazało się, że nogi mi odcięło na tyle, że ciężko było biegać i to tak wygląda, jak wygląda, więc z tego nie jestem zadowolony, choć wynik całkiem. Both men moving well in the early portion of this challenge. But now they have fatigued the legs. They're on to the third portion of this. That giant beam flip. Wortham starting Tego pala to ledwo przerzuciłem, w sensie tak wygląda całkiem ok, ale myślałem, że z nim nie wstanę. To takie rozwalanie tych bloczków, to takie w sumie, pokazówka i tu się wywaliłem przed metą i pięścią walnąłem w płytę, nie widać, bo sędzia zasłonił, ale no, dużo osób się tam wywalało na tej konkurencji. No to nawet widać, że pomaga mi wstać, bo nóg nie czuję. Śmieszne uczucie, nie miałem w sumie chyba aż takich zabranych nóg, że po prostu no nie idzie wyczuć, nie? No druga konkurencja to trzymanie beczki przodem, no więc co tutaj dużo mówić, trochę trzeba przewinąć. Nie lubię tej konkurencji, ogólnie chyba nikt nie lubi, ale na szczęście całkiem jestem dobry, więc zająłem 3. miejsce. Tutaj całkiem dużo punktów. Trzeba pionę zbić jeszcze z ziomkiem. Pyk. W ogóle się z nim to wymieniliśmy koszulkami. On ma swoje koszulki, ja tam też robiłem swoją koszulkę, więc się wymieniliśmy. No tu sobie zgiąłem podkowę. O. Now push and pull. Yeah, hell yeah. There we go. And then you can finish it. Wygiąłem podkowę. You smiled. Po pierwszym dniu zawodów poszliśmy zjeść do takiej restauracji. Evans musiał się oczywiście wdrapać do fortepianu, mimo że nie umie grać. No i wróciliśmy do hotelu. Następnego dnia po śniadaniu pojechaliśmy na zawody. Rozgrzewka musi być. Zaczęliśmy od prezentacji zawodników, wiadomo, ale tym razem przyjechaliśmy na takich pick-upach. Także tutaj fajnie. Całkiem sporo lokalnych ludzi było. Takie zawody, dość tych fanów było normalnie. Tam jest może z 200, nieraz tutaj naprawdę. Może i by w sumie nazbierał się 1000, bo tam głębiej jeszcze siedzą, potem jeszcze podochodzili ludzie, tak trochę tego było. W drugi dzień zawodów wszedłem na drugim miejscu ex aequo i moja całkiem dobra konkurencja, czyli rzuty. No ale takimi dużymi, niewymiarowymi beczkami po prostu coś nie pykło i 4. beczki już nie przerzuciłem, ani 5, nie ani 6 i po prostu trochę się mentalnie chyba podłamałem. Następne konkurencje też sobie nie poszły, zaraz zresztą zobaczycie. No. Próbowałem jeszcze rzucić te beczki, bo wiadomo, czy nie poddajemy się, ale no nie wyszło. No, na tą ostatnią beczkę trochę inną technikę spróbowałem i w sumie może jakbym wszystkie tą techniką spróbował, to może bym zdążył przerzucić, a tak no po upływie czasu też trochę się spompowałem i nie dałem rady, a nie było w sumie daleko, no ale to trudno, normalnie takich beczek nie ma na zawodach. Potem przeciąganie statku, no i ten statek różnie szedł dla innych. Dla jednego w ogóle bokiem szedł, dla drugiego idealnie prosto. Dla mnie to szedł najpierw trochę na lewo, potem na prawo. No, nie było to łatwe, lina była mokra. Taka dość losowa konkurencja i tutaj też mentalnie słabo po beczkach i wyszło, że nie pamiętam, który byłem, ale dość słabo w tej konkurencji.
pomimo tego, że się w sumie namachałem, to się prawie nie zmęczyłem, co jest bardzo frustrujące, bo wiem, że mogłem z siebie dać więcej, no ale po prostu wstałem i sobie poszedłem, a większość zdychała na przykład i leżała sobie tam, a ja po prostu wiedziałem, że nie dałem z siebie wszystkiego. Nie mogłem. No potem było przeciąganie ciężarówki, wychodziłem chyba trzeci z kolei, to znaczy, że byłem trzeci od końca w przeciąganiu łodzi i też z racji, że w lipcu miałem tę kontuzję kolana, to tak nie dałem rady z siebie dać tyle, ile mogłem, więc i w tej konkurencji również słaby wynik był. No czasem tak jest po prostu. Są gorsze i lepsze zawody. W tym wypadku to gorsze zawody, ale może i dobrze, bo nie były jakieś tam super ważne. Niedługo Dubaj, a potem finały w Afryce i finały są najważniejsze, także oby na finałach poszło. No, martwe ciągi na platformie, taką koparkę żeśmy podnosili, no to pierwsze powtórzenie źle się ustawiłem, no i straciłem trochę energii, potem podniosłem 3 razy. Jeszcze nie można było robić szybko, trzeba było poczekać, aż ten wózek się uspokoi, co też zabierało czas i trochę mnie denerwowało, więc może, kto wie, robiłbym jedno więcej, ale to i tak nie byłoby dobry wynik, bo najwięcej było 9 powtórzeń, także daleko. No i żeby zakończyć ten dzień słabymi wynikami, to również kule słabo mi poszło. Drugą musiałem wrzucać 2 razy. One były też blisko siebie. Ja jej źle brałem. No ale wrzuciłem 3 w sumie, 4 prawie, ale nie stykło mi pary i nie wrzuciłem nawet 4 kuli, która waży 180 kg zaledwie. Normalnie to zawsze ją wrzucam taką kulę, a tutaj lipa. Następny dzień mieliśmy również zaplanowany, więc szybko z kolegą z pokoju poszliśmy do tego aquaparku, żeby trochę tutaj takie możliwość surfowania. Chcieliśmy zobaczyć, jak to się wywala, ale nic nie widzieliśmy, nie? No i taki bar fajny, razem w ciepłym basenie. Można było sobie zamówić jakieś smoothie albo shake'a, albo drinki, kto tam co woli. Pojechaliśmy na strzelnicę. No i wchodzimy na strzelnicę, tam sklep. No i tutaj można sobie wyobrazić, że przychodzisz do sklepu, dzień dobry, proszę. Chleb, mleko, 2 kałasznikowy, rewolwer, no i jakieś tam płatki śniadaniowe. W ogóle śmieszne te ceny, myślałem, że to trochę droższe jest, to tam niektóre shotguny za $600 były, tam pistolety po $300-400, to w sumie, no nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest też tak drogo. Oczywiście były droższe jakieś tam, no ale mega ciekawa sprawa, fajna, nowa dla mnie, bo sobie bronię na ścianie wiszą, tak jakby nigdy nic. No to było mega fajne doświadczenie strzelać z full automatu, z karabinu, mega, nie? Potem sobie postrzelaliśmy z pistoletów, to wszystko było zorganizowane odgórnie, potem można było sobie dokupić prywatnie parę rzeczy, to ja sobie dokupiłem 50 naboi na taki większy rewolwer, o ten tutaj, to jest nabój o kaliber 3,57 Magnum. No to z największego co strzelałem, to strzelałem z 50, czyli deko więcej niż tutaj, ale i tak była faza. Nawet z jednej ręki jak jakiś hitman. Ale bydle. Chociaż w sumie nie też takie duże, zwykły shotgun do strzelania w ruchome cele, czyli takie dyski wypadały, wystrzeliwywały się i trzeba było w nie trafić. W sumie pierwszy raz w życiu i od razu trafiłem w pierwszy dysk. Potem trafiłem w drugi chyba nie, trzeci tak, a potem zresetowaliśmy, że graliśmy po 2 naraz, czyli jeden strzela w 2 dyski jednocześnie, no i tutaj ciężko było 2 naraz trafić, ale udało mi się trafić chociaż w jeden z nich. Potem jeszcze prywatnie sobie z kolegą dokupiliśmy strzały z takiego tutaj dość nowoczesnego karabinu, tylko nie wiem po co on mnie trzyma, przecież tu w ogóle odrzutu na mnie nie robi, nie?
Chociaż jak weszła żona jednego tego gościa, z którym poszedłem, no to no ci co z Titanica, nie? To nią to nie, że miotało przy tym karabinie. Potem posiedzieliśmy sobie w takim fajnym miejscu. Sportowy sklep w Stanach. Marzenie mojego młodego życia dorosłego, czyli jak grałem w futbol, to na takie rzeczy to się czekało miesiące, żeby przyszło i tak był niewielki wybór. Tutaj idziesz do sklepu, tak jak kupujesz tam bronię, to tutaj sobie kupujesz najnowsze wszystkie rzeczy potrzebne do futbolu. Mega zajawka. Na koniec dnia była taka, można powiedzieć, jakby imprezka w studiu tatuażu. Nie wiem, ja nie mam tatuażów i nie chciałem żadnych robić, ale sobie niektórzy porobili. O, tutaj tatuaż SCL, czyli koleś sobie wytatuował logo SCL-a na udzie. Jeszcze w stanie Ohio. Tu jest śmieszna kontrola futurystyczna, flagi na pożegnanie na lotnisku, jakaś tam fontanna symbolizująca problemy z oddawaniem moczu, gumy, kulki. W sumie pamiętam, że one traciły zawsze smak po 2 sekundach. Przed lotem zjadłem stripsy i sernik, który był taki se. I na koniec koleś, który ma słuchawki w uszach i na szyi. No i podsumowując zawody, był to słaby mój występ, tak jak już wcześniej mówiłem, najsłabszy w tym roku, ale będzie tylko lepiej. Same zawody zorganizowane mega super, nawet może za bardzo zorganizowane, bo mieliśmy bardzo dużo do roboty. Cały czas wszystkie dni były zaplanowane, nie było kiedy tak naprawdę odsapnąć sobie ani w aquaparku, ani w hotelu poleżeć, także może trochę za dużo, ale w sumie moim zdaniem fajny czas spędzony w Ameryce. Teraz trzeba się przygotowywać na Dubaj, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki, cześć.